Edyta Górniak gościła ostatnio na planie programu Jaka to Melodia, gdzie zaśpiewała swoje największe przeboje. Jej wykonanie przeboju To nie ja byłam Ewą otworzy odcinek specjalny Jaka to Melodia w niedzielę 28 kwietnia. Po występie, w kuluarach programu, artystka opowiedziała o powodach powrotu do Polski, swoich emocjach związanych z przeprowadzką i o kulisach wyboru przez jej syna szkoły o profilu wojskowym. Mój syn jest tutaj bardziej szczęśliwy niż ja, mówi Edyta Górniak, przyznając, że to głównie za sprawą Alany zdecydowała się wrócić do Polski. Opowiada też o powodach, które złożyły się na to, że jej syn wybrał szkołę wojskową w kraju. Jednym z motywów miał być jego patriotyzm. Kiedy Alan Red się urodził, marzyłam, żeby chodził do szkół międzynarodowych, wspomina artystka. Najpierw poszedł więc do szkoły francuskiej, potem amerykańskiej, a kiedy przyjechaliśmy do Polski, pierwszy raz poszedł do polskiej szkoły. Zaczął słuchać o polskiej historii i to obudziło w nim ogromny patriotyzm, mówi Edyta Górniak w Jaka to Melodia. Edyta Górniak podkreśla jednak, że najprawdopodobniej nie był to jedyny powód, dla którego jej syn zdecydował się na szkołę o profilu związanym z obronnością. Myślę, że powody są dwa. Jeden powód jest taki, że po takim może troszeczkę traumatycznym dzieciństwie, Alan nabierał potrzeby chronienia nas obojga jako mężczyzna. Czuję, że jest jedynym mężczyzną przy mnie. Jest bardzo wrażliwy, ale i mocny. Rozumie rolę mężczyzny przy kobiecie, podkreśla wokalistka. W wywiadzie udzielonym na planie programu Jaka to Melodia, Edyta Górniak z sentymentem powraca też do czasu spędzonego w Los Angeles i przyjaźni tam zawartych. Jedną z osób, z którą połączyła ją szczególna więź, jest David Foster, muzyk, producent, kompozytor i aranżer. Mieliśmy ten przywilej, że więcej się przyjaźniliśmy niż współpracowaliśmy, natomiast te kilka razy, kiedy spotkaliśmy się przy fortepianie, to są momenty, które zapamiętam na całe moje życie, opowiada. Artystka zdradziła również, jakie ma plany na najbliższe miesiące. Trasa koncertowa, płyta akustyczna, nowy utwór, którym ma nadzieję zaskoczyć fanów, a przede wszystkim ukończenie roku szkolnego przez Alanę w mundurze. W programie Jaka to Melodia Edytę Górniak będzie można oglądać już w niedzielę 28 kwietnia o godz. 18:35 na antenie TVP1.